Witam ze studio EBF Warszawa Procurement Festival. Tym razem do studia udało mi się zaprosić Sebastiana Błaszkiewicza i Łukasza Ostrowskiego. Panowie będą kontynuować wątki rozpoczęte w ramach panelu dotyczącego sztucznej inteligencji. Oddaję scenę obydwu panów. Zapraszam. Szanowni Państwo, moim kolejnym gościem jest Łukasz Ostrowski z Allegro, z którym przed chwilą miałem możliwość rozmawiać i dyskutować w panelu dyskusyjnym. Łukasz, Allegro przedstawiać nie trzeba, gdybyś mógł powiedzieć dwa słowa o sobie i o tym, jaką rolę pełnisz w Allegro. W ramach grupy Allegro zajmuję się zakupami strategicznymi. Odpowiadam za zespół kilkunastoosobowy i obsługujemy naszymi procesami, naszymi działaniami całą grupę, która jest teraz też od kilkunastu miesięcy większa, wyszła poza granice Polski, obejmuje zarówno Czechy, Słowację, Chorwację i Węgry. Chciałbym, żebyśmy trochę poeksplorowali sobie wątki, które pojawiły się w panelu dyskusyjnym, które były niezwykle interesujące, a na niektóre z nich nie starczyło czasu. I pierwsze pytanie, jakie mam do Ciebie, czy Ty też odczuwasz ekscytację z tego, co obecnie dzieje się wokół AI, tego hype'u całego? Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Tak, to znaczy ja na początku roku, czyli w czasie, gdzie wszedłem trochę w temat AI, trochę tak prywatnie mnie to bardzo zaciekawiło, byłem pełen ekscytacji i takiej euforii, można też powiedzieć. Zacząłem testować ChatGPT, Barda. Nie wiem, czy powinienem mówić o brandach, no ale znamy wszystkie te generatywne narzędzia AI i rzeczywiście przeróżne rzeczy tym robiłem. Też prywatnie, czasami troszkę też w kontekście firmy i procesów, którymi zarządzam, i było to bardzo ciekawe. W pewnym momencie zauważyłem i doszedłem do wniosku, no, że z tego hype'u i z tej euforii trzeba trochę zejść na ziemię i sobie postrukturyzować te rzeczy, tak? I to jest według mnie kluczowe, bo ta technologia na pewno z nami zostanie, będzie lub ma już teraz ogromny potencjał, też w obszarze zakupów. Jest na rynku sporo narzędzi pokrywających różne aspekty i różne podprocesy zakupowe, ale to trzeba zrobić według mnie zawsze z głową, z pewną analizą potrzeb, bo każda firma jest różna, ma inne potrzeby też w kontekście środowiska IT, czy też AI dla procesu zakupowego. Także to trzeba zrobić wszystko ze świadomością. I teraz też to u nas w naszym obszarze zakupowym jesteśmy na tym etapie, gdzie też chcemy taką strukturyzowaną drogą przejść przez analizę i dojść do konkluzji, co naprawdę my potrzebujemy, gdzie mamy największe takie pain points, żeby je pokryć, zautomatyzować lub może w inny sposób rozwiązać. Pojawił się dzisiaj też wątek związany z bezpieczeństwem i z ciemną stroną Tak. AI. I wydaje mi się, że dużo w tej chwili więcej mówi się o tej jasnej stronie, taki sposób często dość euforyczny, a mniej mówi się o tej czarnej stronie. Jak ty patrzysz na to z punktu widzenia zarówno osoby prywatnej, jak i osoby działającej w otoczeniu biznesowym? Tak, jak najbardziej dostrzegam teraz znacznie bardziej też te szare lub ciemne strony. Na początku mówię, była euforia, wszystko jest fajnie i fajne doświadczenia i tak dalej, ale teraz też Łukasz Węgrzyn mówił o odpowiedzialności, tak? Właśnie ten wątek odpowiedzialności pojawia się też bardzo silnie w zakupach, procesach zakupowych. Są już narzędzia, które robią samodzielnie procesy RFP, tak? Czyli po prostu nie tylko negocjacje jako takie, tylko de facto od przygotowania, zebrania zapotrzebowań, przygotowania specyfikacji do samego procesu RFP z dostawcami zewnętrznymi. Potem kupcowi dają do decyzji, czy zgadza się z rekomendacją, decyzją tego narzędzia. Może powiedzieć nie, może powiedzieć tak, może też, wiem, że tam jest pewna elastyczność, że może też wejść w środku procesu i różne rzeczy. Ale myśląc dalej tym tokiem, może za 5-10 lat takie maszyny będą od A do Z, nawet do decyzji już zamówień robić. I teraz tutaj pojawia się oczywiście duży znak zapytania na temat zaciągania zobowiązań. Czy taka maszyna, powinna, może zaciągać zobowiązania? Kto będzie decydował, jak się pomyli o zero? Oczywiście może to jest bardzo
taki prosty jakiś przykład. Wątpię, żeby taki prosty przykład miał miejsce, no ale załóżmy, że pomyli się o zero, zamówi na zewnątrz i co wtedy zrobimy? Tak, no odpowiada producent narzędzia, czy my jako firma, gdzie był błąd, będziemy to w ogóle wiedzieć, bo tak jak Łukasz Węgrzyn też mówił, efekt black box, czyli te algorytmy już teraz są dla inżynierów po prostu te decyzje podejmowane poprzez algorytmy nie są po prostu uznane. Tak? Dlaczego ta decyzja została tak podjęta, a inaczej? I w obszarze zakupowym też może dojść potencjalnie do takich sytuacji. Oczywiście ważne jest, żeby już z pewną taką wizją do przodu zapobiegać takim sytuacjom, budować może jakieś mechanizmy kontrolne. Trudno powiedzieć, nie jestem inżynierem, tak jestem bardziej praktykiem, ale mi się wydaje, że w tym kierunku w niektórych obszarach, gdzie decyzje są podejmowane, będziemy musieli iść. Ten przykład, który podałeś, algorytmu czy maszyny, który zgadza się na, nie wiem, udzielenie pożyczki, kredytu, jakieś generalnie zobowiązanie, to jest przykład też, z którym spotkałem się na innej konferencji niedawno i UOKiK, nie wiem czy polski, czy któraś z analogicznych UOKików w Europie, już stwierdził zagrożenie, że algorytmy mogą tworzyć zespoły cenowe, żeby ustalać po prostu ceny. I to może dziać się z wyłączeniem wiedzy firm, które te algorytmy gdzieś tam uruchomiły. Tak, no to ryzyko na pewno jest też widoczne, ale tak jak wspominałem w poprzednim punkcie, w zasadzie musimy zacząć pracować nad jakimiś mechanizmami, żeby temu zapobiec, tak? Bo niedługo może być taka sytuacja, już zresztą to nawet nie jest jakaś daleka przyszłość, bo to już jest testowane, chyba że po prostu boty z botami negocjują, tak jak właśnie mówiłeś, tak? I już nawet na takiej już oczywistej bazie codziennego daily business, tak? Także w niektórych krajach już to dzieje się. No i tutaj to jest ogromny znak zapytania, tak naprawdę nawet trudno powiedzieć, co można zrobić, może coś można zrobić, ale de facto to mi tylko pokazuje, bo też zawsze się pojawia ten temat, czy AI zabierze nam pracę, tak? Ale już właśnie to pokazuje, że nie ma możliwości, żeby nam zabrał całkowicie, bo zawsze musi być jakaś instancja kontrolna, która to może zaakceptować, tak? Oczywiście to też będzie zależało, czy ryzyko jest małe, jak ryzyko jest małe, to może się jakąś część fraudową zaakceptuje, żeby po prostu to szybko się działo, tak? Ale im dalej w większe zobowiązania idziemy, no to takie bot to bot, no to będzie już bardzo ryski według mnie, tak? Także to będzie wyzwanie duże. Ten wątek dotyczący zabierania nam pracy jest niezwykle ciekawy i on się pojawia cyklicznie co kilkanaście czy co kilkadziesiąt lat w trakcie kolejnych rewolucji i kiedyś tam chyba ponad 100 lat temu była taki zawód chyba na Wyspach chłopca, który chodził rano i strzelał jakimś grochem w okna, żeby budzić pracowników do pracy, tak? No i zastanawiano się potem, co w związku z tym, że ich praca została zabrana przez zegarki, no znalazło się dużo innych, tak? I pamiętam też kilkanaście lat temu przy wdrożeniach platform B2B pierwszych, zresztą w Polsce też padały takie pytania z ust właścicieli firm, czy w związku z tym, że wdrożymy platformę B2B, to nie będziemy potrzebowali całego tego zespołu, tak? No i... Tak, to jest właśnie troszkę czasami też takie mylne myślenie według mnie, to jest moja perspektywa, że mówiąc, oczywiście AI to jest kontekst automatyzacji, to jest bardziej zaawansowana automatyzacja, może bardziej, że tak powiem, zasobna w pewne capacities, ale de facto rzadko się zdarzyło, nawet jak maszynę parową wprowadzono i wymyślono i wynaleziono, że nie wiem, że setki tysięcy osób straciło pracę. Nie było. W zasadzie wzrosła efektywność, produktywność tymi samymi zasobami, tak? I na tym samym to będzie polegało. My będziemy mogli sobie po prostu zwolnić więcej capacity, czy to czasowe lub inne w naszych obszarach, ale ja na chwilę obecną w ogóle nie widzę tego, że dzisiaj mamy X osób w zakupach, a za 2 lata, bo wdrożymy platformę opartą o AI, będziemy mieli X minus ileś, tak? W ogóle tego nie widzę. Raczej to widzę w kontekście optymalizacji pracy w ramach zespołów, sfokusowanie się na ważne rzeczy, strategiczne projekty i gdzie możemy automatyzować, to automatyzujemy, ale według mnie to nie będzie miało, może niektórzy
CFOs i właściciele firm mają może taką perspektywę, ale według mnie to nie pójdzie w tym kierunku, nie może być. Ja to porównuję właśnie trochę do maszyny parowej, że po prostu tymi samymi zasobami ludzkimi będziemy znacznie mogli więcej zrobić lub będziemy mogli też w wielu przypadkach dojść w końcu do work-life balance, tak? Bo to de facto można w tą i w tą stronę sobie myśleć, tak? Że może wydajność będziemy mieli tą samą, ale work-life balance będzie lepsze, bo będę mógł 8, a nie 12-13 godzin pracować. Nie to, że to jest mój przykład, ale tak przykładowo mówię, że to może w tym kierunku iść. I wszystkie tak naprawdę wynalazki ostatnich tam setek lat i dziesiątek lat raczej w tym kierunku pokazują według mnie, niż że jest wynalazek, 30% obcinamy headcount. Szanowni Państwo, Łukasz Ostrowski na swoim LinkedInie dzieli się fantastycznym newsletterem, w którym informuje, przekazuje ciekawe newsy z całego świata. Ja jestem wielkim fanem, zachęcam Państwa do subskrypcji, naprawdę warto. Łukasz, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Bardzo dziękuję, do zobaczenia.